Baldur's Gate 3 to gra, która daje mnóstwo możliwości na walkę. Można iść w magię, siać zniszczenia ogromnym mieczem, czy zasypywać wrogów gradem strzał. Ale ja uznałem, że to wszystko jest zbyt proste, więc postanowiłem przejść grę w tylko jeden sposób, rzucając ludźmi. Znaczy innymi rasami też, ale ludźmi lepiej brzmi w tytule. Czy to jest efektywne? Nie. Czy to jest mądre? Też nie. Zasady są proste. Mogę zadawać obrażenia przeciwnikom, tylko rzucając w nich ludźmi. No i tyle. Uwaga! Ten materiał zawiera obrażenia zadawane przez gobliny lecące z dużą prędkością. Oglądasz na własną odpowiedzialność. No to lecimy. Rozpocząłem jako barbarzyńca. Obudziłem się na statku w dziwnej, kosmicznej komorze. Po krótkiej eksploracji poznałem mniej przystojną damską wersję Shreka. Razem przystąpiliśmy do pierwszej walki tego rana. Próbowałem rzucić diabliki ze statku, ale gra stwierdziła, że nie tym razem. Na szczęście odkryłem coś lepszego. Rzucenie jednym przeciwnikiem w drugiego. Chociaż jednego udało mi się zrzucić. Ale wróć. Fizyka wygrała. Bum. Po drodze uwolniliśmy Shadowheart, bo kto by nie chciał mieć gotyckiej kapłanki w drużynie. I była już najwyższa pora opuścić statek. Dostałem się do sterów i na pewno nie rozbiłem się statkiem. Nie wiem, o czym mówicie. Obudziłem się na plaży gdzieś na końcu świata. Bez mapy, bez planu i bez pojęcia co dalej. Ale jak powiedział kiedyś wielki filozof, Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. tak też zrobiłem. Obudziłem Shadowheart, która chyba za bardzo się zrelaksowała. Wyciągnąłem Gale'a z portalu i prawie dałem się zabić Astorionowi. Ale już jest między nami spoko. Po wszystkim awansowałem na poziom drugi, gdzie dostałem lekki bonus do statystyk i akcję, która zupełnie nie będzie przydatna w tym ranie. Gdy już zebrałem całą drużynę, nadszedł czas na przetestowanie jej w walce. Niestety, Astorion i Gale zaczynają z mniejszą ilością siły. To też nie mogli rzucać przeciwnikami. Ale przydali się jako żywe tarcze. Mózgi we wraku statku nie stanowiły większego wyzwania, więc szybko się z nimi uporaliśmy. Niedaleko na wschód ponownie spotkałem Lae'zel, tym razem uwięzioną w klatce. Należałoby biedactwo uwolnić, ale pojawił się pierwszy problem. Jak to zrobić? W Baldur's Gate 3 akcja rzut, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na rzucanie różnymi obiektami. Mogą to być bronie, przedmioty oraz stworzenia. Kluczowym ogranicznikiem jest tutaj siła postaci. Postać może rzucić obiektem, jeżeli jego waga nie przekracza 0,2 razy siła postaci do kwadratu. Co oznacza, że aby rzucić typowym humanoidem o wadze 75 kg potrzebujemy 20 punktów siły. A zbyt ciężkie stworzenia i obiekty nie mogą zostać podniesione i rzucone. A na ten moment mamy tylko 17 punktów siły. W wersji Deluxe do gry w obozie jesteśmy w stanie znaleźć miksturę, która zwiększa poziom siły do 21, co umożliwiło mi rzucanie towarzyszami. Ale próbując uratować jednego towarzysza, zniewoliłem przypadkiem drugiego. Astorion poradził sobie sam, a kolejny rzut uwolnił Lae'zel i przywitaliśmy nowego członka drużyny. Lae'zel zastąpiła miejsce Astoriona, bo sama zaczyna z większym poziomem siły, więc w tym momencie jest bardziej użyteczna. Wpadliśmy do pobliskich ruin, gdzie lokalni bandyci nie wiedzieli jeszcze, że zapiszą się w historii fizyki. Podczas walki wpadłem na genialny pomysł, który prawie wszystkich zabił. Przypadkiem nawet zrzuciłem jednego z rabusi do innej lokacji. Po jeszcze kilku rundach zabawy wśród bandytom ruszyliśmy do Gaju, gdzie zostaliśmy świadkami najazdu goblinów, w którym urządziliśmy szybką szkołę latania jak w San Andreas. I o dziwo wszyscy sojusznicy przeżyli. Wyruszyłem w głąb Gaju i kupiłem od kupca pierwszy core item, pierścień wyrzutu, który wzmacniał obrażenia zadawane bronią miotaną. Ale nie wiem, czy narzucanie ludźmi też działa. Następnie zakupiłem od ciotki Ethel 3 eliksiry siły.
Warto pamiętać, że jej inwentarz odnawia się co długi odpoczynek lub level up, więc raczej nam ich nie braknie. W jaskini pod gajem druidów napotkałem więcej ochotników do nauki latania. W końcu jakieś miejsce, w którym mogłem zrzucać przeciwników z klifu. Metoda szybka, skuteczna i co najważniejsze, gwarantująca natychmiastowy zgon. Wróciłem się do obozu, gdzie spotkałem przemile wyglądającą panią, która na pewno nie pozwoliłaby, aby jakiemuś dziecku stała się krzywda. Tak czy inaczej osiągnąłem poziom 3, a to odblokowało kluczową umiejętność rozjuszony rzut, czyli w skrócie taki lepszy rzut. Ale działa tylko, gdy jesteśmy w furii i co ważniejsze, jest to akcja dodatkowa, czyli tak naprawdę mogę teraz rzucać 2 razy naturę. Innymi słowy, obrażenia się podwajają. Następny przystanek, splądrowana wioska. Możliwość przesiadki na inne To znaczy, udało mi się przekonać gobliny, że jestem w porządku, więc obyło się bez walki. W samej wiosce zaciekawiły mnie odgłosy wydobywające się za drzwi stodoły, co postanowiłem sprawdzić. Już otwarte i rzec z kropką. Okej, to trzeba zapamiętać. Ty, co ty tu kurwa robisz? Na korepetycję wpadłeś czy jaki chuj? Nie byli zachwyceni moją obecnością. Niedaleko od wioski wpadliśmy na Karlach, która zaproponowała, że dołączy do naszej drużyny, o ile pomożemy jej z fałszywymi paladynami. Jako barbarzyńca wpasowała się do drużyny idealnie. Nadszedł czas na konfrontację z paladynami i zaraz ktoś będzie żałował, że w ogóle wyszedł dziś z domu. Zrzucałem ich po kolei, a kiedy chcieli wracać, no cóż, znowu lecieli w dół. Idąc dalej natrafiłem na kolejną przeszkodę. Gnole. Niestety w walce wyszło, że są za ciężkie, żebym nimi rzucił, więc chwilowo trzeba było obrać strategiczny odwrót. Miałem jednak pomysł, jak rozwiązać ten problem. Wymagał on tylko krótkiej wycieczki do wcześniej ominiętych ruin. Bandyci okazali się być bardzo mili i mnie wpuścić. Nie było łatwo, ale krok po kroku udało się ich wszystkich pokonać. Nawet odnalazła się zguba z wcześniej. Totalnie nie zapomniałem. Ale głównym powodem tej wyprawy było uwolnienie Marnieja, czyli NPC, który pozwala na respekt postaci. Wszyscy oprócz Shadowheart zostali barbarzyńcami, a wszystkie punkty rozdałem z pominięciem siły, bo i tak używamy eliksirów. A Shadowheart natomiast została magiem. To dało mi dostęp do czaru zmniejszenia stwora. Przyszedł czas na rewanż z gnolami. Po zmniejszeniu gnol ważył 40 kg, więc mogłem użyć go do rzucenia w inne. Po jednej grupie gnoli przyszedł czas na kolejną, tylko tym razem udało mi się wyperswadować na ich liderze, aby zajęli się lokatorami jaskini. Kolejny level, kolejny wybór. Tym razem do wyboru atut. Ja wybrałem zabijakę, bo zwiększa damage rzutów. W międzyczasie pomogłem ludziom wydostać się z płonącego budynku. Coś mi mówiło, że coś tu zbuguje. No siema. Co? Nie wiedziałem, że taka interakcja jest. Niedaleko płonącej wioski znajdowała się baza przemytników, więc postanowiłem ich odwiedzić. I zrobiłem najrozsądniejszą możliwą rzecz. Wszystko szło dobrze, aż jeden z nich nie spróbował wysadzić nas wszystkich w powietrze. I'm about to bomb this whole motherfucking plane. Pomimo wszystkich niedogodności, po pokonaniu przemytników, przyszła pora na obóz goblinów. W obozie spotkałem fetyszystę stóp, który z chęcią zaspokoił swoje potrzeby. Po wszystkim chyba musiał trochę ochłonąć i udał się na most. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic do jego preferencji. Po prostu ma bardzo fajny ring, który na pewno mi się przyda. No ostrożnie stary, bo jeszcze spadniesz. Wyruszyłem w głąb obozu i spotkałem ją. Ale okazała się psychopatką, która chce wymordować cały druicki gaj. Więc rzuciłem ją z klifu. Took a life.
W dolnej części obozu biłem ogrzyce, co pozwoliło mi zebrać amulet dający możliwość teleportu na krótkie dystanse, co na pewno się przyda. Nadszedł czas, żeby oswobodzić Halsina, trzymanego przez gobliny w głębi obozu. Co jest? Czemu twerkuje? Druid uwolniony, no to czas na czystki etni goblinów z obozu. Goblin po goblinie, z lekką pomocą otoczenia. Kierunek bagna. Po przywitaniu się z lokalną fauną udałem się do samotnie stojącego domku, gdzie spotkałem przemiłą starszą panią, która okazała się wiedźmą. Zaczynam widzieć pewien wzór. Wiedźma uciekła, a ja wyruszyłem za nią w głąb jaskini. Przyszedł czas na zdecydowanie nierówną walkę. Bo zapomniałem, że mogę na nie użyć zmniejszenia stwora. Po jakiejś godzinie męczarni w końcu się udało. Użyłem szepczącą maskę zdobytą z pachołków Ethel i przyszła pora na podmrok. W Arcane Tower rozbiłem stołek, żeby dostać broń, która zwiększa siłę do 21. Na czarną godzinę, jakby kiedyś brakło mi eliksiru. Następnie zająłem się robotami i wyruszyłem do kolonii grzyboludów. Przyjąłem questa od krasnoludki na odnalezienie jej męża, pomogłem umierającej gnomce oraz przyjąłem questa od grzyboludów na zabicie krasnali. Uratowanie męża Dery było bardzo istotne, gdyż w nagrodę dostajemy korajty. Rękawice Kushiego, które zwiększają obrażenia odrzutu. Level 5 odblokował członkom drużyny dodatkowy atak, znacząco zwiększając damage output. Zająłem się krasnalami, to i też pora na kuźnię Gryma. Zastosowałem innowacyjną metodę wydobywczą, aby uzyskać trochę mitrilu. Odwiedziłem Filomonę i ukradłem jej proszek runiczny, co do którego mam spore plany w przyszłości. Następnie uwolniłem Nerego i rozpoczęła się walka. Oczywiście stanąłem po stronie gnomów i urządziłem kilku krasnoludom gorącą kąpiel. Reszta, cóż, też się nie załapała na happy ending. A Nere? Powiedzmy, że nie cieszył się wolnością zbyt długo. Nadszedł moment na wyzwanie, którego nie byłem pewien, czy w ogóle się podejmę w tym challenge'u. Czas zmierzyć się z Big Bossem aktu pierwszego. Grymem. W przeciwieństwie do wielu bossów, których można pokonać po prostu bijąc ich wystarczająco mocno, Grym jest bardzo odporny na zwykłe ataki, chociaż obrażenia obuchowe radzą sobie całkiem nieźle. Przeznaczoną przez twórców metodą walki jest wykorzystanie mechaniki otoczenia. Później należy rozgrzanego od lawy bossa zwabić w odpowiednie miejsce, a następnie zmiażdżyć przy pomocy wielkiego młota kowalskiego, aktywowanego z odpowiedniej platformy. Wtedy boss traci dużą część życia i ta metoda jest kluczowa do jego pokonania. No chyba, że gra się jakiś challenge. Muszę się wam do czegoś przyznać. Potajemnie przez całe przejście zbierałem ciała na właśnie tę okazję. Co? Nie patrzcie na mnie, jakbyście nie mieli własnej skrzynki z ciałami. W każdym razie Shadowheart odpaliła walkę, a reszta została na górze, skąd rzucała w Gryma ciałami. Szczęśliwie zadają one obrażenia obuchowe, więc w prosty sposób udało nam się szczyzować tego bossa. Po zwycięstwie stworzyłem adamantowe pancerze i z nowym dripem wyruszyłem na spotkanie z gitami na moście. Udało się obejść bez walki, bo była z nami Lae'zel. Nie, no żartuję. Rozbiłem jednego o drugiego, a jeden nawet nauczył się latać. Pora na szkółkę gitów, ale nie takich płockich, tylko z kosmosu. Gdzie pani doktor kazała mi usiąść na takim dziwnym krześle. I powiem krótko, nie spodobało mi się. Po krótkich niedogodnościach dla sportu pokonaliśmy księcia gitów. Dobranoc, słodki książę! I nareszcie przyszła pora na akt drugi. Dotarłem do obozu goblinów, gdzie wytłumaczono mi, że żeby poruszać się po ziemi cienia potrzebne jest specjalne światło. Przekonałem człowieka pająka, żeby oddał mi ową latarnię, a mówiąc przekonałem, mam na myśli lekką dawkę perswazji. Czekaj, Beldi? Odborek? Po wszystkim zebrałem latarnię i uwolniłem wróżkę, która zagwarantowała mi bezpieczeństwo przed cieniami.
Kolejny przystanek. Ostatnia nadzieja. Gdzie spotkałem Izobel. Naszą rozmowę jednak przerwał niejaki Markus, którego zadaniem było porwać dziewczynę. Wynocha. Intruzów wyeliminowaliśmy, więc pora trochę pozwiedzać. W apartamentach spotkałem złotą babę, której imienia raczej nawet nie próbuję wymówić. Ale była za ciężka. Więc żeby się udało, trzeba było użyć zmniejszenia potwora. Co? No cóż, to 2 razy sztuka. Kolejnie odwiedziłem lokalną gorzelnię, gdzie przemiły barman z chęcią serwował przepyszny trunek. The liquid burns your throat as you swallow, but otherwise you feel no ill effect. Ale sam chyba trochę przeholował. W szpitalu znajdującym się niedaleko byłem świadkiem wykładów doktora nauk niestosowanych. Powiem tylko, że jego prezentacje chyba nie spodobały się najbardziej publiczności. I wreszcie Moonrise Tower, gdzie Kettrick musiał oczywiście się trochę przyfleksować. Try again. Będąc już w środku, musiałem wykonać bardzo ważny krok w stronę mojego większego planu. Uwolnić gnomy. O czym więcej później. Po udanej eskorcie przyszedł czas na świątynię bogini Shar. Samo w sobie to miejsce jest nawet spoko. Ale ta walka jest tragiczna. Postanowiłem więc ułatwić sobie życie i od razu otworzyłem drzwi do Baltazara. Można to zrobić na 2 sposoby. Otwierając je wytrychem lub używając czaru. Kołatka. Największym problemem są orby spawnujące moby. Nie można nimi rzucać, ani nie można nie rzucić niczym. Dlatego pomoc Baltazara to konieczność, jeśli nie chce się umrzeć ze starości. Walka i tak trwała wieki, bo orby co turę wypuszczały nowych przeciwników. Gadka z Baltazarem, bla bla, nie obchodzisz mnie, gościu. Zszedłem niżej, do właściwej części świątyni. W bibliotece szybko rozwiązałem zagadki i zdobyłem włócznie dla Shadowheart. Ile dalej? Jugir. Potężny diabeł, który miał zsiać postrach. A wystarczyła krótka rozmowa i dało się przekonać, żeby, powiedzmy, wylogował się z serwera. Naprawdę nie chce mi się robić tych wszystkich prób szar. Na szczęście można wszystko skipnąć. Rzucamy czar piórko spadania, a następnie po prostu zeskakujemy na dolną część świątyni. Nawet nie potrzebujemy orbów, bo na drzwiach można użyć zaklęcia kołatki. A wszystko to po to, aby wykąpać się w jakimś dziwnym teleportującym basenie. Teleport zabrał nas do strefy cienia, gdzie na samym dole czekała na nas uwięziona pieśń nocy i Baltazar. Ale przeszkadzał, więc musiałem się go pozbyć. Trochę zbugowało to cutscenkę. Rozmowa z pieśnią nocy i na szczęście Shadowheart postanowiła jej nie zabijać. No bez niej kolejna walka byłaby naprawdę trudna. Pieśń nocy zrobiła jakąś dziwną transformację jak Power Rangers i przyszedł czas na powrót do Moonrise Tower. Czeka nas wielki finał aktu 2. Dostałem się do Kettricka i ruszyła walka. Ale gra szybko sprowadziła mnie na ziemię. Nie może zostać porszowym przy użyciu siły? Tego nie przewidziałem. No to czas na plan B. Na szczęście pieśń nocy spisała się fantastycznie. Wszystko szło elegancko, dopóki nie zaczęła kozaki. Niestety dała się złapać i porwać Thornowi. Kettrick pokonany, no to finalnie przyszła pora na prawdziwego bossa 2. Po cutscence przedstawiającej resztki złej trójki, uwolnieniu pieśni nocy i znowu pokonaniu Kettricka,
W końcu pojawił się on. Myrkul ma do siebie to, że jak uderzy, to boli. A nawet bardzo boli. Przeplatane ataki rzucanymi szkieletami i ciosami pieśni nocy dały w rezultacie zadanie. I Big Boss w końcu upadł. Po krótkim, uzasadnionym napadzie agresji pieśni nocy zebraliśmy pierwszy z kamieni, potrzebnych do przejęcia kontroli nad neteryjskim mózgiem. I co ważniejsze, nowy drip. Pomijmy fakt, że nie zauważyłem, że nie spełniam jego wymagań. No i nareszcie akt trzeci. Czas się chwilę zrelaksować i trochę odpocząć. Ale oczywiście nie, bo znowu jestem prześladowany przez Gitianki. Na szczęście nie musiałem z nimi walczyć. Po przejściu przez portal i walce z Gitianki, których z jakiegoś powodu nie mogłem rzucić w otchłań, poznaliśmy samozwańczego cesarza, który poczęstował mnie taką dziwną żelką. Smakowała dziwnie i trochę mnie po niej wyżyliło, ale odblokowała mi umiejętność lotu, więc jak najbardziej na plus. W końcu tytułowe miasto. Wrota Baldura. Strażnicy nie chcieli mnie wpuścić za most, ale koledzy gnomowie przybyli z pomocą, zanim wynikła z tego jakaś afera. W tym momencie gry zyskałem duży boost, bo mogłem już kupować od handlarzy ulepszoną potkę na siłę, zwiększającą ją do 27. Ale szczerze, nie chciało mi się siedzieć godzinami i resetować ich inwentarza. Poza tym nie czułem takiej potrzeby. Rzucanie ludźmi nadal działało. Postanowiłem odwiedzić cyrk. To nie było miłe. Pierwszy przystanek. Mini Las Vegas 2.4H i na automaty niskich wygranych. Zakręciłem raz, drugi, trzeci i w końcu dotarło do mnie, że Jin oszukuje. He is cheating. Skonfrontowałem go z moimi podejrzeniami, ale nie był tym zachwycony. Zamienił mnie w ser. Ale nie taki zwykły ser. Gorgonzola del Morte, il formaggio maledetto di Bufalino. Nie no, zwykły. Cyrk dalej się kręci. Jak ser. Niedaleko spotkałem miłośnika gotek, który bez powodu mnie zaatakował. Jakiś pechowy ten cyrk. Chyba po prostu miał zły dzień. No cóż, teraz już go nie ma. Skoro miałem akurat po drodze, kręciłem do kościoła, żeby aktywować quest związany z seryjnym zabójcą. Ale miałem nadzieję, że nie będę musiał go robić. Pamiętacie, jak przez całą grę dbałem o dobre relacje z gnomami? Uwolniłem ich z kuźni Gryma, potem z więzienia w Moonrise Tower. Czas by się jakoś odwdzięczyli. Niedaleko mostu znalazłem jaskinię, w której chowają się moi mali przyjaciele. Ale nas bardziej od nich interesuje to, co mają w posiadaniu. Roch runiczny. Jest mały problem. Jeżeli sobie go tak po prostu weźmiemy, to się na nas zezłoszczą. Ale jeśli wyteleportuję się dokładnie w momencie, gdy beczka wpada mi do ekwipunku, to na chwilę się zezłoszczą i zaraz zapomnę, że coś w ogóle się wydarzyło. Potrzebuję jeszcze jednej i takim sposobem mamy łącznie 3 beczki, 2 z kryjówki i 1 z kuźni Gryma. Nadeszła pora na rzeczy ważne, a mianowicie spotkanie z samym Drip Lordem Gortaszem. Skoro to taka ważna osobistość fabularnie, to pewnie czeka nas katorżnicza, epicka walka na śmierć i życie. Postanowiłem jednak się tym nie przejmować i w trakcie przemyślania planu zabrałem Gortasza na romantyczny spacer.
I jakoś tak mi się wyśliznął. Kurwa, już nie skacze! O ja, jak banią wypierdolił. Aż mi się stracił. Ale jak to? Już wyjaśniam. Bo widzicie, w Baldur's Gate 3 istnieje exploit, który pozwala porywać każdego NPC, którego jesteśmy w stanie podnieść. Wystarczy użyć akcji rzut na danym NPC, a następnie nim rzucić obok siebie i natychmiast przerwać akcję prawym przyciskiem myszy. I tak można biegać sobie z każdym NPC. Ale powoduje to czasem dziwne bugi. Ej! Ej! Widać coś, co nie powinno być widać. Co jest? Zniknąłem z mapy. No i takim sposobem kolejny netherryjski kamień w naszej kolekcji. Potrzeba nam jeszcze jeden. No i co ważniejsze, nowy drip dla Lae'zel. Postanowiłem również odwiedzić Dom Nadziei, ale tylko żeby podkraść itemki. Nie mam zamiaru walczyć z Rafaelem. Trzeba zostawić coś na kolejne challenge. Uznałem, że jestem już gotowy na spotkanie z Orin. Tak więc udałem się do kanałów. W kanałach, idąc na północny zachód, jesteśmy w stanie bardzo szybko dojść do drzwi prowadzących do świątyni Bala. Normalnie do ich otworzenia trzeba mieć amulet Bala, który zdobywa się przez cały ten quest z seryjnym zabójcą. Alternatywa? Jak najbardziej. Można uderzyć ciała wiszące nad drzwiami i wtedy drzwi się otworzą. Tylko że nie mogę w nie rzucić niczym. Można mnie strzelić z łuku, ale nie można w nie rzucić? Próbowałem różnych kątów. A nawet pomyślałem o podsadzeniu się. Ale nic nie działało. Po chwili ogarnąłem, że tutaj chodzi o krew, a nie same ciała. Więc poprosiłem przypadkowego przechodnia o pomoc. Dzięki, stary. Drzwi się otworzyły. Z pomocą mikstury niewidzialności ominąłem najgłupszą walkę w całej grze. I tak oto stanęliśmy przed samą świątynią. No i o czymś zapomniałem. Niestety tych drzwi bez amuletu nie otworzę. Nie wiem w ogóle, jak do tego doszło. Jak ja o tym zapomniałem. Co prawda mógłbym się jakoś przez nie przebugować, ale nie. No niestety, będzie to trzeba zrobić po ludzku. Pora na śledztwo. Był paskudny, deszczowy dzień. Taki, co wżera się w kości i przypomina ci, że nic w tym mieście nie jest za darmo. Nawet oddech. W powietrzu unosił się zapach spalonych papierosów i taniej butelki whisky. A z oddali dobiegał dźwięk krzyku. Albo szczura w pułapce, albo kogoś, komu właśnie zniszczono marzenia. W tym mieście to jedno i to samo. Znalazłem się pod przytupkiem Frajgo. W pokoju, który widział więcej cierpienia niż mój stary płaszcz deszczowy. Na biurku notatka z nazwiskami. Czcionka nieregularna. Jakby pisała ją ręka, która dawno zapomniała, jak to jest być spokojną. Przyszłe ofiary, nazwiska, które wkrótce miały być wyryte na nagrobkach. Ślady krwi prowadziły do łóżka. W kącie martwe ciało. Nie pierwsze i pewnie nie ostatnie. Matka mordercy. Mówiła mało. Martwi już tak mają. Ale po krótkiej nekrokonwersacji powiedziała mi wystarczająco dużo. Za dużo. I tyle. Koniec śledztwa. Mamy opis, mamy zamiary. Tak, wiem, dość antyklimatyczne, tak ucinać historię. No ale cóż. I wiem jedno. Ten drań nie wie, że właśnie wpadł na największą pułapkę w całym mieście. Moje zainteresowanie. Te akcje były triggerem na pojawienie się mordercy na festiwalu wina. On jeszcze nie wie, co na niego zaplanowałem. Pora na wycieczkę krajoznawczą. O, poszło łatwiej niż myślałem. Lae'zel jednak nie była w ogóle potrzebna. W ciele mordercy był list z tajemniczym hasłem. Za gospodą przy bramie bazyliszka znajdują się podejrzanie wyglądające drzwi. W pokoju za obrazem jest przycisk, otwierający tajemne przejście.
Po podaniu hasła zostajemy wpuszczeni na audiencję z samym przywódcą kultu balistów. Nie chciało mi się tutaj walczyć, więc przeszłem ich tą całą inicjację i w końcu otrzymałem amulet, którego tak desperacko potrzebowałem. Z powrotem do drzwi! I tym razem udało się je otworzyć. Pora na Orin szkarłatną. Potem na niewidzialność pozwolił na spokojne podejście. Nic nie spodziewającej się Orin. I no cóż, walka nie potrwała za długo. Ups, nie to nagranie. Jej wyznawcy lekko się zdenerwowali, no ale co mnie to obchodzi. Zabrałem sztylet i zacząłem uciekać na niewidce. Przeciwnicy, że mnie nie widzieli, to nie mieli co zrobić. I po turze zgubili agro. A ja zdobyłem ostatni kamień. No to można kończyć grę. W takim razie szybko dreptamy na drugi koniec świątyni Bala. No to dostajemy się na łódkę i po pewnych niedogodnościach w końcu docieramy do neteryjskiego mózgu. Który z bliżej mi niezrozumianych przyczyn znajdował się w jakimś dziwnym, zielonym basenie. Spróbowałem zniewolić neteryjski mózg, ale jakoś tak mi nie siadły role. Ciekawe, czy coś mi to popsuje dalej. Na szczęście cesarz miał plan B. Oddałem mu kamienie. On poczęstował się Orfeuszem i wszyscy wyruszyliśmy na ostatnią przeprawę tego challenge. Do miejsca, które miało być końcem całej tej podróży. Gitom najwyraźniej nie spodobał się ten cały plan asymilacji księcia. Ale co oni mnie w ogóle obchodzą? O matko, jak ja nie znoszę tego momentu. Dzięki miksturze niewidzialności i umiejętności lotu udało się zupełnie skipnąć walkę na dziedzińcu. I stanęliśmy przed samą koroną Karsusa, która miała pozwolić zniewolić mózg. No ale tutaj też musieli dać walkę. Więc znowu niewidzialność i jakoś udało się otworzyć portal. Ale nie wszystkim udało się dotrzeć. Nadeszła pora, aby neteryjski mózg zrobił papa. 3 beczki prochów od gnomu już czekały. No i dupa. Coś źle wymierzyłem. No i okazuje się, że gdybym trafił wszystkie rzuty kością przy interakcji z neteryjskim mózgiem, to miałby on mniej o 20% HP. I moje kalkulacje z 3 runicznymi beczkami byłyby poprawne. Więc co zrobić? Po prostu dołożyłem zwykłe beczki i po sprawie. Koniec. I tak kończy się ta przygoda. To mój pierwszy film na YouTube, więc mam świadomość, że mogło się tu pojawić wiele błędów, których po prostu nie wyłapałem. Dlatego bracie, bądź wyrozumiały, dopiero się uczę. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka i komentarz. Wiecie, algorytm i te sprawy. A jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw suba. Nie obiecuję, że treści będą pojawiały się regularnie, bo to wszystko zajmuje masę czasu, ale na pewno będę się starał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.